Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj odcinek o grze na podstawie kultowego serialu w latach 90. No i już potem w latach, nie wiem, 2000. Też trzeba przyznać, że kultowy serial. Tym serialem był oczywiście z Archiwum Mix. Pamiętam, że leciało to chyba na dwójce czy na jedynce i powiem Wam, wszystkich, których znałem, każdy był fanem Archiwum Mix. Był to serial inny niż wszystkie. Para kultowych bohaterów, Fox Mulder i Dana Scully. Były to postacie tak niesamowicie ikoniczne, że każdy, kto zaczął oglądać ten serial, wciągał się niesamowicie w wizję Chrisa Cartera i powiem Wam, że do właściwie chyba 9. sezonu, który był ostatnim sezonem, naprawdę trzymał ten serial niesamowicie przy telewizorze. Sam niestety nie oglądałem wszystkich odcinków, no bo to też trzeba przyznać, że było niemożliwością, żeby zawsze ten serial oglądać o tej godzinie, co było on wyświetlany. Dlatego też 2 lata temu, czy 3 lata temu pozwoliłem sobie obejrzeć wszystkie odcinki Archiwum Mix od początku do końca i powiem Wam, że jak mnie to wciągnęło, to nie żaden Lost, nie Prison Break, nie Walking Dead, ale właśnie Archiwum Mix trzymało mnie niesamowicie przy telewizorze, przy monitorze i oglądałem kolejne przygody Muldera i Scully. Powiem Wam szczerze, że najbardziej lubiłem odcinki, gdzie były jakieś mutanty, jakieś tam osoby z niesamowitymi umiejętnościami, a najbardziej najmniej lubiłem odcinki, w których było UFO i znowu Muldera siostra i tam znowu coś tego i ten kolej z tymi fajami, no to po prostu mnie zawsze miażdżyło i nie lubiłem tych odcinków. Bardziej lubiłem właśnie takie odcinki, które stanowiły zamkniętą całość, gdzie działo się coś w obrębie jednego odcinka. Tak jak mówię, Archiwum Mix, serial kultowy. Dzisiaj, jeżeli nie znacie tego serialu, a chcielibyście się z nim zaznajomić, powiem Wam, że jest pewne takie, w momencie kiedy sobie włączycie, jest takie troszkę widać, że ten serial jest stary. Agenci nie używają komórek, a jeżeli używają już tych komórek później, no to mają te komórki takie. Także no, jest to troszkę, powiedzmy sobie szczerze, takie już archaiczne, ale trzeba przyznać, że Archiwum Mix nadal jest naprawdę świetnym serialem i potrafi niesamowicie wciągnąć i dać niesamowitą frajdę z oglądania kolejnych przygód bohaterów. No ale jeżeli był serial, który miał niesamowitą rzeszę fanów, powiem Wam taką nawet ciekawostkę, że w kultowym czasopiśmie Secret Service była też rubryka poświęcona w ogóle Archiwum Mix. Chociaż nie dotyczyło to gier, ale to było tak po prostu taki fenomen, że była osobna rubryka, która była poświęcona właśnie temu serialowi. No ale wróćmy do gry. W 1997 roku wyszła gra Archiwum Mix. Archiwum Mix, która miała w jakiś sposób rozszerzać informacje o serialu, a przede wszystkim dać nam możliwość zagrania agentami. Przynajmniej ja tak myślałem, gdy kupiłem tą grę, ja już w myślach rozwiązywałem te zagadki z Mulderem i tylko się zastanawiam, czy będziemy sterować Mulderem, czy będziemy sterować Scully i w ogóle jak to tam będzie się wszystko rozwiązywało. No niestety przyszła potężne rozczarowanie, gdy okazało się, że w grze wcielamy się w niejakiego agenta Craiga Wilmora, a agentów Scully i Muldera widzimy na samym początku na intrze przez jakieś 1,5 minuty, gdzie zostają oni porażeni o jakimś dziwnym światłem w jakimś magazynie i od teraz do naszego agenta należeć będzie zadanie odnalezienia Muldera i Scully i wyjaśnienia, co tak naprawdę się stało. Powiem Wam, początkowe rozczarowanie, które wtedy czułem, że przecież Archiwum Mix i nie steruje się z agentem ani Scully, ani Mulderem, trochę to tak bez sensu. Niemniej jednak wszystkie postacie z serialu, wszystkie bardziej znane postacie z serialu pojawiają się. Jest dyrektor Skinner, jest tych 3 oszołomów, takich komputerowców, jest ten gościu, co pali faję, jest X, także wszystkie te postacie, które w pierwszych sezonach Archiwum Mix pojawiają się też w grze. Gra jest typowym interactive movie, to znaczy jest to przygodówka
niesamowitą ilością scenek filmowych. Na podobnej zasadzie jest też zbudowana na przykład Fantasmagoria 2, jednakże Archiwum Mix korzysta z technologii, która się nazywa Virtual Theater. Zapewniło to naprawdę dobrej jakości filmy, bez przeplotu. Samo to, że Chris Carter uczestniczył w tworzeniu tej gry, dało jej taki niesamowity feel tego Archiwum X. Oczywiście no wiadomo, że sterujemy, nie sterujemy Mulderem, ale w trakcie naszej przygody i przyjdzie nam się pobawić wszystkimi zabawkami agentów, jakimś tam wyszukiwaniem tablic rejestracyjnych, nazwisk. Także przyjdzie nam też troszkę postrzelać, oczywiście w takiej konwencji bardzo, bardzo uproszczonej. Same to używanie gadżetów bardzo podobne do gry Spycraft The Great Game, którą już wcześniej kiedyś dla Was omawiałem. Także no mówię, gra ma ten filmowy feel i myślę, że to jest najważniejsze. Sama fabuła tej gry niestety nie jest jakaś rozbudowana. Mógł to być po prostu jeden odcinek Archiwum X. Taki zamknięty powiedzmy w całości. Oczywiście gra się trochę dłużej niż 45 minut, ale jest takie uczucie, powiem Wam, niedosytu podczas skończenia tej gry. Oczywiście później spotkamy jeszcze i Scully, i Muldera, jednakże nie obiecujcie sobie za wiele, bo za wiele tego nie będzie. Później po latach okazało się, że po prostu i David Duchovny i nie wiem, Gillian Anderson mieli po prostu napięty grafik przy kręceniu serialu i nie mogli sobie pozwolić na kręcenie zdjęć do filmu, do gry, także po prostu jest ich mniej, ale to i tak nie umniejsza wartości tej gry, że spotkamy te wszystkie znane osoby i będziemy mieli możliwość sami zmierzenia się z ciekawą zagadką odszukania Muldera i Scully. Oczywiście będzie tam i UFO i tem, wiecie o co chodzi. Sama pudełko Archiwum X jest bardzo ciekawie zrobione. Jak widzicie, jest tutaj wielkie X i co ciekawe, to X jest wycięte. Tak jest wycięte, jak widzicie. Tutaj, nie? A, jestem. Wycięte pudełko w środku. Bardzo trzeba powiedzieć w jakiś sposób myląca okładka, ponieważ widzimy, że tutaj jest Mulder i Scully, i tu jest Scully i tu jest Mulder, więc każdy od razu myśli, że będzie sterował Mulderem i Scully. I tak samo jest niestety z tyłu pudełka. Jak widzicie, jest tu Mulder i tu jest Scully i oni tutaj są na czerwonym tle, więc każdy oczywiście myślał, że będzie się sterowało tymi agentami, no ale niestety. Tak jak mówiłem, pudełko bardzo fajnie wykonane, samo pudełko na płyty, takie metalizujące, nie wiem czy to widać. Gra znajduje się na 7 płytach, co jest dosyć sporą ilością płytek na grę. Oczywiście jest to film interaktywny, także 7 płytek, no powiedzmy sobie, że jest to jakaś tam ilość, która mieści się w jakichś tam standardach. Tak jak mówię, każda płytka to można powiedzieć, że jeden dzień w grze. Aczkolwiek też nie do końca tak można to powiedzieć, ale można to tak przyjąć, że jeden dzień w grze to po prostu jest jedna płytka. Starano się zminimalizować żonglowanie płytkami, także w momencie kiedy kończy się jeden fragment gry, jesteśmy poproszeni o zmianę płytki, już potem do tej płytki nie wracamy, także to było dosyć dobre rozwiązanie w tamtych czasach. Jeszcze mam tutaj dwie instrukcje. No i oczywiście rewelacyjne pudełko, tu już niestety nie metalizujące. Tak czy tak, Archiwum X dzisiaj, włączając tą grę i przechodząc ją na potrzeby tego odcinka, powiem Wam, że przypomniały mi się te stare dobre czasy, gdy byłem po prostu zafascynowany Archiwum X i tymi wszystkimi różnymi tajemnicami, które w tym serialu się znajdowały. I w jakiś sposób, gdy skończyłem tą grę, nagle poczułem odpartą chęć, aby odpalić od nowa wszystkie te odcinki Archiwum X i ponownie oglądać je i cieszyć się przygodami Muldera i Scully. Także powiem Wam, że no, ale ma ta gra w sobie to coś, co przyciąga. Jest to typowy interactive movie, tak jak mówię, jest to też przygodówka, może nie do końca point and click, ponieważ zbieramy dowody, musimy te dowody tam
w jakiś sposób przetwarzać, wysyłać do analiz i tak dalej. Typowa gra taka bardziej nastawiona na policyjną robotę. Także nie będzie tutaj, że zbierz dzbanek i wyduj krowę, tak? Nie będzie takich raczej zadań. Reszta, bohater, który gra główną rolę, Craig Williams? Jezu, zapomniałem, sorry. Nieważne. Nie pamiętam jak wyleciało mi z głowy. Jest aktorem, można powiedzieć, dosyć dobrym. Nie jest to gra, same filmy nie są sztuczne. Może tak, widać, że Chris Carter przyłożył do tego rękę, nie zatrudnił jakichś aktorów z podbudki z piwem i większość tych aktorów w jakiś tam sposób wywiązuje się ze swojej roli. Jest ten filmowy feel taki, który trzyma nas od samego początku do końca i myślę, że to jest najważniejsze. Oczywiście klimat jest dosyć mroczny, wszystkie lokacje są takie dosyć ciemne, stonowane. Ciekawostką jest to, że w odróżnieniu od innych interactive movie, na przykład Fantasmagorii, tutaj tła są tak zwane żywe, to znaczy jeżeli jesteśmy na przykład przy rzece, no to ta rzeka się rusza, nie to, że jest po prostu statyczne tło. Jeżeli rozmawiamy z kimś, to ta postać nie stoi jak kłoda, tylko też się tam rusza, robi jakieś różne rzeczy, także to w tamtych czasach nie było jeszcze takie nowatorskie, ponieważ porównanie na przykład do Fantasmagorii, no to tam wszyscy wiadomo, stali jak kłody i tło było zazwyczaj po prostu statyczne i tam niewielkie elemenciki, jakieś malutkie się ruszały. No tutaj zostało to faktycznie naprawione, w związku z tym też wymagało większej mocy przerobowej. Tak w Archiwum Mix wymagało dosyć tam potężnego procesora w momencie, kiedy ona wyszła. Co ciekawe, gra jest z angielskimi napisami, także jeżeli nie radzicie sobie z rozumieniem angielskiego ze słuchu, możecie sobie włączyć angielskie napisy, no i cieszyć się oczywiście grą i tą niesamowitą tajemnicą. Archiwum Mix, tytuł dla fanów Archiwum Mix. Jeżeli pamiętacie Archiwum Mix, polecam Wam jak najbardziej tą grę. Jeżeli nie oglądaliście Archiwum Mix, obejrzyjcie chociaż pierwszy sezon. Jeżeli Was nie wciągnie, no to nie wiem co Was wciągnie, chyba tylko bagno. A jeżeli złapiecie tego bakcyla, który starannie przygotował dla Was Chris Carter, z kultową czołówką, która ta czołówka z Archiwum Mix też się pojawia oczywiście w grze, no bo jakby to mogło być inaczej, z kultowym tekstem na sam koniec, The truth is out there. Także jeżeli nie oglądaliście Archiwum Mix, obejrzyjcie chociaż pierwszy sezon, albo nawet parę odcinków, jeżeli Was ciągnie, zagrajcie w grę. Odwrotnie, jeżeli oglądaliście Archiwum Mix, podobało Wam się, polecam grę, naprawdę fajny tytuł. Oczywiście wyszła też druga część Archiwum Mix, Unrestricted Access chyba to się nazywało, było to już gra bardziej taki survival horror, czyli na zasadzie jakby Residenta. Chodziło się już trójwymiarowymi postaciami, oczywiście już się chodziło Mulderem i chyba Scully. Nie powiem Wam dokładnie, ponieważ grałem tylko w demo i nie za bardzo już tą grę kojarzę. Niemniej jednak tamta gra nie miała tego feelu, który ma oczywiście ten tytuł i jakoś grając to demo nie za bardzo mi się spodobała i dlatego już jej oczywiście nie kupiłem. Na koniec jeszcze ciekawostka odnośnie Chrisa Cartera. Chris Carter wyreżyserował jeszcze jeden fajny serial. Serial, który zawsze już był w cieniu Archiwum Mix. Mówię o serialu Millennium z rewelacyjnym Lensem Henriksenem. Lance Henriksen to ten android z Obcego dwójki, którego na końcu rozrywa obcy. Nie wiem, czy kojarzycie. Jeżeli nie, no to trudno. Lance Henriksen w serialu Millennium gra rolę policjanta, który szuka seryjnych morderców. Naprawdę serial Millennium jest rewelacyjny, ma niesamowity klimat. Naprawdę jest ciężki ten klimat, taki mroczny, bardzo mroczny, o wiele mroczniejszy od Archiwum Mix. Bardzo fajny serial, bardzo mi się podobał. Niestety zostało zakończone tylko na 3 sezonach. Nigdy nie zrozumiałem dlaczego, ponieważ według mnie Millennium przewyższał Archiwum Mix pod względem takiego klimatu właśnie. Jeżeli macie chwilkę, zerknijcie sobie, naprawdę fajny tytuł, który no myślę, że większość
osób, które znają Archiwum Mix, to pewnie znają i Millennium, bo te seriale były jakby obok siebie, one były kręcone, ale naprawdę jeżeli macie szansę, obejrzyjcie sobie Millennium, obejrzyjcie Archiwum Mix i zagrajcie w to Archiwum Mix, bo chociaż nie zagracie Daną Skali i nie zagracie Mulderem, ale zagracie jakimś Craigiem, nie wiadomo kim, ale zobaczycie te wszystkie znane postacie, rozwiążecie fajną zagadkę i będziecie, mam nadzieję, usatysfakcjonowani. No i oczywiście, tak jak mówiłem, całkiem niezłej jakości filmy. No, powiedzmy takiego dobrego DivX'a, także myślę, że jakoś jest ok. To tyle, pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się i do następnego. Cześć!